Witajcie. Wybierzemy się dziś do jednego ze starszych i najważniejszych miast na Mazowszu. Odwiedzimy jedną z siedzib książąt mazowieckich, która nigdy za czasów rycerskich nie została zdobyta przez wrogów i która była natchnieniem wielu artystów, poetów i pisarzy. Poszukamy skarbu strzeżonego przez straszliwego psa oraz sprawdzimy, dlaczego z warowni uciekła żona króla Jana, Kazimierza. Wybierzemy się także do majątku, którego pierwszym ordynatem był chrześniak Napoleona Bonaparte, jeden z wieszczów narodowych znany z burzliwych romansów, między innymi ze słynną celebrytką epoki romantyzmu. Na zakończenie odwiedzimy bardzo oryginalną budowlę, która nie służy celom, dla których została stworzona. Pierwsze wzmianki o ogrodzie obronnym położonym na mokradłach nad rzeką Łydynią na granicy Mazowsza i Prus pochodzą z połowy XII wieku. Powstał on w celu ochrony Mazowsza przed łupieszczymi wyprawami Litwinów i Prusów. Pierwszą murowaną warownię wybudował około 1370 roku Siemowit III. Na początku XV wieku książę Janusz I Starszy przebudowuje ciechanowską warownię, czyniąc z niej swoją rezydencję, stawiając okazały budynek mieszkalny oraz podnosząc wysokość murów i wież. Za kształt zamku odpowiedzialny był ten sam architekt, który wybudował zamek w Trokach i Liwie, mistrz Niklos. Za panowania następnych książąt zamek był ważnym punktem administracji, miejscem rokowań międzynarodowych oraz twierdzą, w której przechowywano skarbiec książęcy. Część tego skarbu znajduje się w podziemiach zamkowych ponoć do dziś, jednak strzeże go olbrzymi duch czarnego psa. Jest nim zaklęty rycerz Sulima, ukarany za występne i hulaszcze życie. Żeby dobrać się do skarbów, wystarczy być człowiekiem prawym, bezinteresownie pomagającym innym i odważnym, gdyż trzeba pogłaskać ogromnego psa. Na śmiałka czeka dodatkowo baryłka przedniego miodu, na ukojenie nerwów. W zamkowych murach można spotkać także inne duchy, które miały podobno nachodzić żonę króla Jana Kazimierza, Ludwikę Marię Gonzagę, podczas nocy spędzonej w Ciechanowie. Złośliwi jednak twierdzą, że uciekła ona z warowni nie z powodów duchów, lecz szczurów. Zamek w Ciechanowie niejednokrotnie odegrał kluczową rolę w bojach toczonych przez polskich królów i książąt. Był jednak praktycznie nie do zdobycia i nigdy nie został zajęty przez wrogów, chociaż takie próby podejmowali m.in. krzyżacy, czego dowodem są znalezione w fosie zamkowej 2 miecze i inne fragmenty uzbrojenia rycerzy zakonnych. Podczas kolejnych przebudów dostosowano go do użycia broni palnej, załogę zaś wyposażono w działa i strzelby. Pod koniec XV wieku zamek zaczął chylić się ku upadkowi, a po włączeniu Mazowsza do korony w 1526 roku całkowicie stracił na swym znaczeniu i pod rządami starostów królewskich powoli popadł w ruinę.
Próbę ratowania zamku podjęła jeszcze królowa Bona, która władała warownią w ramach wdowiej oprawy, jednak po jej wyjeździe dalszych prac zaniechano. W czasie potopu szwedzkiego zamek, podobnie jak i miasto, został spalony. Po drugim rozbiorze Polski Prusacy rozebrali zabudowania wewnętrzne zamku, budując z pozyskanych w ten sposób cegieł browar w Opiniogórze. Na całe szczęście mury zewnętrzne były tak mocne, że nie mogli ich naruszyć. W wieku XIX malownicze ruiny na Mokradłach przyciągały malarzy, poetów i pisarzy szukających natchnienia. Wśród tych ostatnich znalazł się Henryk Sienkiewicz, którego zamek tak zafascynował, że postanowił ulokować tu pojedynek Zbyszka z Bogdańca z rycerzem krzyżackim Rotigerem. W latach 60. XX wieku zamek zabezpieczono w formie trwałej ruiny z niewielką wystawą muzealną w Basztach. Po ostatnich pracach restauracyjnych na początku XXI wieku powstał w części przyziemia nowoczesny obiekt przeznaczony na cele muzealne i edukacyjne. Dziś w budynkach zamkowych znajduje się oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej. W przyziemiu możemy obejrzeć niewielką wystawę archeologiczną. Wśród eksponatów znajdują się m.in. wydobyte z fosy dwa dobrze zachowane miecze z XIV i XV wieku oraz inne skarby znalezione podczas badań na zamku. W Basztach możemy obejrzeć multimedialną wystawę opowiadającą ponad 300-letnią historię niezależnego księstwa mazowieckiego, obfitującą w najazdy, bratobójcze walki, zdrady, zabójstwa, intrygi i trucizny. Ale to już historia na oddzielny film. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Opinogóra, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1185 roku, przez wieki należała do prywatnych właścicieli. W 1421 przeszła w ręce księcia mazowieckiego Janusza I, który zbudował tu dwór myśliwski. Tenże dwór odegrał niemałą rolę w upadku księstwa mazowieckiego. Książę Bolesław IV, zapalony myśliwy, często odwiedzał Opinogórę, ostatni raz we wrześniu 1454 roku. Wówczas to, jak mówi legenda, natknął się w lesie na wielkiego dzika. Zaatakował go włócznią, ta jednak wbita w bok zwierza złamała się, a książę, wystawiony na atak rozwścieczonej bestii, został ciężko ranny. Skonał w dworze myśliwskim na rękach swojego giermka. Wydarzenie to upamiętnia wystawiony w 1838 roku przez Wincentego Krasińskiego pomnik w kształcie krzyża. Śmierć księcia w wieku 34 lat i pozostawienie małoletnich następców tronu wpłynęło na osłabienie pozycji księstwa mazowieckiego i powolny jego upadek. Po przyłączeniu w 1526 roku Mazowsza do korony, Opinogóra stała się własnością królów polskich i jako starostwo niegrodowe nadawana była osobom zasłużonym dla tronu. W 1659 roku majątek opinogórski otrzymał w dożywotnią dzierżawę podskarbi wielki koronny, wojewoda płocki, kasztelan warszawski, płocki i ciechanowski Jan Kazimierz Krasiński. Opinogóra pozostawała w rękach rodu aż do 1945 roku z krótką przerwą w czasie wojen napoleońskich. W 1844 roku za zgodą cara Mikołaja I
powstała ordynacja rodu hrabiów krasińskich. Pierwszym ordynatem został Zygmunt Krasiński, poeta, filozof i trzeci wieszcz narodowy epoki romantyzmu. Urodzony w Paryżu, autor nieboskiej komedii, kształcony był od najmłodszych lat na dyplomatę. Tym bardziej, że stał za nim ojciec chrzestny, Napoleon Bonaparte. Po zakończeniu studiów podróżował po Europie, wykorzystując te wojaże do nawiązywania znajomości z przedstawicielami emigracyjnych środowisk artystycznych, m.in. z Mickiewiczem, Słowackim czy Norwidem. Jak przystało na przedstawiciela romantyzmu, Krasiński nie stronił od kontaktów z kobietami i burzliwych romansów. Wśród jego wybranek znalazły się takie partie jak Joanna Bobrowa czy celebrytka XIX wieku, nazywana kusicielką cudzych mężów Delfina Potocka, która słynęła z dość swobodnego stylu życia. Jej najbardziej znanymi amantami byli Chopin, Słowacki i właśnie Zygmunt Krasiński. Ich uczucie przetrwało niemal do końca życia poety, który jednak pod wpływem ojca ożenił się z Elizą Branicką. Spotykał się jednak nadal z kochanką, a przede wszystkim pisywał do niej. Ponad 600 zachowanych listów Krasińskiego do Potockiej jest w polskiej literaturze jednym z najdoskonalszych świadectw miłości romantycznej. Ostatnim ordynatem był Edward Krasiński, którego w 1940 roku hitlerowcy zamordowali w obozie koncentracyjnym w Dachau. Po zakończeniu II wojny światowej, w wyniku reformy rolnej, większość majątku Krasińskich w Opinogórze została rozparcelowana pomiędzy okolicznych chłopów i pracowników folwarcznych, a na pozostałej części powstało państwowe gospodarstwo rolne. W latach 50. XX wieku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej powstało Muzeum Romantyzmu. Początkowo zajmowało ono odbudowany neogotycki zamek. Pozostałe budynki zrekonstruowano w latach 1970–2014. Zwiedzanie muzeum to około 2-godzinny spacer po epoce romantyzmu. W pałacyku można obejrzeć wystawę poświęconą życiu i twórczości Zygmunta Krasińskiego. W oficynie dworskiej poznamy historię rodu Krasińskich, ordynację opinogórską i epokę napoleońską. Dwór to królestwo malarstwa i rzeźby epoki romantyzmu. Znajdziemy tu m.in. dzieła Kossaka, Matejki, Gierymskiego czy Grotgera. Całość ekspozycji dopełniają nowe budynki powozowni, gdzie można obejrzeć kolekcję zabytkowych powozów i strojów do jazdy konnej oraz oranżeria, w której możemy zapoznać się z przeznaczeniem, architekturą i rozwiązaniami technicznymi budynku powstałego za czasów Krasińskich. Warto także wybrać się na spacer po 22-hektarowym parku w stylu angielskim i obejrzeć małą architekturę wkomponowaną w krajobraz. Jedną z najbardziej oryginalnych i charakterystycznych budowli Ciechanowa jest wieża ciśnień, a precyzyjniej wieżowy zbiornik wyrównawczy na wodę.
potocznie nazywany grzybem lub oponką. Matematyczne formuły określają tę budowlę jako torus umieszczony w hiperboloidzie obrotowej jednopowłokowej. Jednak jakby tego nie nazywać, obiekt jest nietypowy i robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza wieczorem. Pod wieżą w 2019 roku powstało centrum edukacyjne popularyzujące wiedzę o zjawiskach, które możemy spotkać w codziennym życiu. Park umożliwia samodzielne eksperymentowanie, odkrywanie i badanie zależności głównie w obszarach fizyki, matematyki, techniki i architektury. Oczywiście w takim miejscu, tuż pod wieżą ciśnień, nie mogło zabraknąć wyjaśnienia, jak taka konstrukcja działa. Możemy samodzielnie, regulując odbiorniki, regulować poziom ciśnienia wody i obserwować, jak wpływa to na przepływ. Ale nie zabrakło tu także wyjaśnienia działania innych urządzeń i zjawisk. Można usiąść na latającym dywanie, wykorzystującym zjawisko poduszkowca, czy zagrać w koszykówkę, korzystając z ciśnienia powietrza. Podsumowując, miejsce to przypomina nieco Centrum Nauki Kopernik, choć wiadomo jest dużo mniejsze, ale wszystkie eksponaty działają i nie ma tłumów, a animatorzy chętnie pomagają i opowiadają ciekawostki. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Napiszcie w komentarzu #Zobaczmy to razem oraz co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale. I pamiętajcie o subskrypcji.